Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Goniąc nieustannie uciekające lato, korzystając z pięknej, słonecznej aury, wybieramy się przyjrzeć kolejnym atrakcjom Szlaku Piastowskiego. Choć wypełnione plonami pola nie wróżą schyłku ciepłej aury, jej zmierzch wisi już w powietrzu, choćby w postaci pierwszych zaoranych żyznych czarnoziemów. Jedziemy na pogranicze Kujaw i Pałuk, gdzie w historycznej Wielkopolsce jako forpoczta tejże krainy ulokowana jest Pakość. Prywatne miasto szlacheckie prawa miejskie uzyskało w 1359 roku. Etymologia nazwy miasta ma ponoć pochodzić od pakowania, a raczej tłoczenia budowli na małej przestrzeni. Inne źródła z kolei powołują się na imię niejakiego Pakosława, wywodząc nazwę właśnie od jego imienia. Pakość jest ważnym ośrodkiem kultu religijnego Kościoła katolickiego. Znajduje się tu Kalwaria Pakowska, która jest drugim co do ważności dla katolików, zaraz po Kalwarii Zebrzydowskiej, tego typu miejscem kultu w Polsce. W XVII wieku w związku z przybyciem do miasta husytów postanowiono dla wzmocnienia wiary wybudować kalwarię poświęconą kultowi męki pańskiej. Budowę rozpoczęto w roku 1618. Finansowali ją głównie ówcześni właściciele miasta. Jest to kompleks składający się z 25 kaplic, z których tylko dwie, wybudowane przed rokiem 1647, zachowały się do czasów obecnych. Pozostałe pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Drogi Kalwarii zostały wytyczone według wskazówek Krystiana Andrychomiusa, zakonnika z Delf. Brano tu pod uwagę podobieństwo położenia Pakości do wzgórz jerozolimskich. Opiekę nad Kalwarią sprawują ojcowie franciszkanie. Na Kalwarię składają się także dwa kościoły, Ukrzyżowania oraz klasztorny Świętego Bonaventury. Dawny zespół klasztorny reformatów, obecnie franciszkanów, zbudowany w XVII wieku, jest przykładem nowożytnego zespołu klasztornego utworzonego w murach średniowiecznego zamku. Przypuszcza się, że miejscowy zamek gotycki wzniósł kasztelan bydgoski Bogumił Leszczyc. Powstał wtedy czworobok ceglanych murów obwodowych na planie kwadratu, o boku około 30 metrów, z wewnętrzną zabudową. Poza głównym celem pielgrzymek, jaką jest Droga Krzyżowa, w kościele Świętego Bonaventury, prócz pamiątek i wotów, przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, sprowadzone tu z Ziemi Świętej w 1671 roku. Jest to obecnie największa cząstka relikwii Krzyża Świętego w Polsce. Barokowe wnętrze z wystrojem w większości rokokowym zachwyca ilością detali. Pochodzący z 1780 roku ołtarz główny w polu środkowym mieści krucyfiks, a po bokach figury Matki Boskiej Bolesnej, świętego Franciszka, a także świętego Jana Ewangelisty i świętego Piotra z Alkantary. Murowany chór muzyczny z organami, podsklepiony żaglasto, wspiera się na dwóch filarach opiętych pilastrami. Na przykościelnym placu wznosi się barokowa kaplica Świętego Rocha, zbudowana zapewne około połowy XVIII wieku. W pobliżu kościoła widzimy kamień upamiętniający istniejącą tu w XVIII wieku reformacką szkołę średnią zwaną Gimnazjum Klasycznym. Zanim pospacerujemy sobie po Pakości, wróćmy na pobliski most, którym to wcześniej przejeżdżaliśmy do centrum miasta. Za sprawą remontu wykonano nową nawierzchnię oraz podniesiono jego nośność z 15 do 50 ton. Do mostu dobudowano kładkę dla pieszych, zwiększającą bezpieczeństwo przechodniów, oddalając ich od ruchu samochodowego. Kładkę wykonano w Niemczech ze specjalnego drewna, które przez najbliższe pół wieku nie będzie ponoć wymagać żadnych konserwacji. Z kładki roztacza się sielankowy widok na leniwie przepływającą Noteć. Testujemy zatem kładkę, udając się ścieżką spacerową wprost na pobliski rynek. Wokół niego osiadły zabytkowe kamienice z przełomu XIX i XX wieku.
Przechodniom przygląda się figura świętego Jakuba, nawiązująca do pielgrzymowania po miejscach kultu religijnego. Na uwagę zasługuje położony w północnej pierzei rynku ratusz. Wykonany w stylu eklektycznym w 1907 roku, jest budowlą dwukondygnacyjną wzniesioną na planie prostokąta. Jego fasada pokryta jest bogatą w zdobienia dekoracją. Do głównego wejścia, usytuowanego pośrodku elewacji, prowadzą dwubiegowe schody z kamienną balustradą. Ponad wejściem widnieje taras wsparty na dwóch masywnych ceglanych arkadach. W prawym narożniku fasady widnieje ośmioboczna wieżyczka nakryta ostrosłupowym hełmem zwieńczonym iglicą. Stare miasto cechuje zwarta zabudowa. Układ urbanistyczny pakowskiej Starówki pochodzi z drugiej połowy XIV wieku i niewiele się zmienił przez stulecia. Ciekawostką jest usytuowana w rynku przykuwająca uwagę krwisto-czerwona pompa miejska, będąca elementem powstałym w wyniku rewitalizacji tutejszego rynku. Im dalej w miasto, tym ładne, zachęcające do spaceru okolice rynku zwolna zmieniają swoje oblicze. Oddalając się od centralnej części Starego Miasta, zauważamy miejsca, w których czas jakby zdawał się zatrzymać. Ma to oczywiście swój urok, choć rysa w odbiorze pozostaje. Wisienką na torcie jest radosny, optymistyczny mural na jednym z budynków umiejscowionych przy ulicy Szkolnej. Wracamy na szlak pakowskiej Kalwarii, nazywanej także kujawską Jerozolimą. Przechodzimy przez park, będący częścią trasy pomiędzy kolejnymi kapliczkami. Oglądany dworek Piłata mieści w swoim wnętrzu makietę Kalwarii oraz 3 obrazy: biczowanie, koronowanie cierniem oraz wyrok. W ramach projektu utworzenia Parku Kulturowego Kalwaria Pakowska wybudowano ładnie wkomponowaną w teren fontannę. Dodano także stosowne do tematyki wykonane w drewnie rzeźby. Stoimy przed okazałym dworcem Heroda. Barokowa kaplica z 1678 roku zbudowana została na rzucie prostokąta i podparta 4 przyporami. Od strony północnej budynek posiada apsydę. Zaglądamy do środka przez kratę, za którą kryje się skromny ołtarz z obrazem sądu Piłata. Wokół budynku znajduje się kilka efektownych rzeźb, m.in. pielgrzyma oraz małego aniołka. Nieco dalej ustawiono drewnianą podobiznę papieża pielgrzyma Jana Pawła II. W trakcie spaceru wpadła nam w oko wybudowana na przełomie XVII i XVIII wieku na rzucie ośmioboku kaplica dedykowana świętej Weronice. W ramach rewitalizacji terenu postawiono przypominający dworek punkt informacji turystycznej, obstawiony efektownymi rzeźbami, obsadzony cieszącymi oko nasadzeniami zieleni, zachęca do odwiedzin. Ściany wnętrza zdobią obrazy ukazujące urokliwe miejsca w Pakości. Zaopatrzeni w stosowną literaturę informacyjną opisującą tutejsze atrakcje, ruszamy ku oddalonemu w niewielkiej odległości kościołowi Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej. Potocznie zwany Kościołem Ukrzyżowania, w obecnej formie stoi tu od 1661 roku. Wybudowany w stylu barokowym, jest ściśle związany z Kalwarią Pakowską, jako jedna z jej stacji drogi krzyżowej. Ołtarz główny został przedstawiony jako Golgota z wyrzeźbioną w drewnie grupą ukrzyżowania, wykonaną w drugiej połowie XVII wieku. Do ciekawszych zabytków świątyni należą także rokokowa ambona, chrzcielnica, barokowe obrazy, konfesjonał oraz drewniany chór muzyczny z drugiej połowy XVIII wieku. Założenie topograficzne Kalwarii Pakowskiej w sposób pośredni opiera się na topografii miejsc świętych w Jerozolimie. Przy usytuowanym na wzgórzu kościele Ukrzyżowania spotkamy zatem na jego zboczach kapliczki upadku, obnażania z szat, zdjęcia z krzyża oraz grób Jezusa. W pięknym, zielonym plenerze
zobaczymy także zadaszony ołtarz do odprawiania nabożeństw na wolnym powietrzu dla większego grona wiernych. W Kalwaryjską Górę wkomponowane są także efektowne rzeźby, jak choćby tego zamyślonego aniołka. W części cmentarnej ujrzeć możemy wkomponowane we wzgórze stare rodzinne, szlacheckie groby. Kalwaria Pakowska to nie tylko miejsce modlitw oraz kontemplacji, ale także dające wytchnienie zielone płuca miasta. Takich miejsc, niekoniecznie sakralnych, Pakość ma sporo. Miasto położone jest między dwoma zbiornikami wodnymi, jeziorem Mielno i jeziorem Pakowskim. W okolicach miasta na jeziorze Pakowskim umiejscowiona jest zapora wodna, chroniąca miasto przed powodzią. Przejeżdżając znajdującą się pośrodku tamy drogą, docieramy do gminnej plaży publicznej. Mimo słonecznej pogody, dające zacienienie drzewa przyjemnie studzą atmosferę. Pomimo dnia wolnego, ładnej plaży oraz nagrzanej promieniami słońca płycizny, dziś tłum amatorów kąpieli jakoś nie dopisał. Infrastruktura plaży zachęca do wypoczynku. Miejsca takie jak to w okresie letnim pozwalają niejednemu z okolicznych mieszkańców w sposób budżetowy miło spędzić wolny czas na łonie natury. Czy znasz już serię filmów z cyklu Travel Fan w podróży oraz W Polskę jedziemy? Istniejący od wielu lat na platformie YouTube kanał travelfan.pl prezentuje filmowe relacje z miejsc odległych oraz bliskich. Dalekie wyprawy na krańce ziemi, jak też piękno swego własnego kraju ukazują tworzone z pasją filmy. Seria Travel Fan w podróży to ciekawe, filmowo-lektorskie opowieści o pięknie naszej matki Ziemi. Zobaczymy tu zarówno bogactwo europejskiej kultury, jak też niezwykłą różnorodność krajobrazów. Dalsze wyprawy na inne kontynenty to sukcesywnie powiększająca się wideokolekcja wspomnień o najważniejszych must-see, które każdy podróżnik koniecznie powinien zobaczyć. Opowieściom o dalekich krajach od pewnego czasu towarzyszy na kanale projekt W Polskę jedziemy. Skupiając się na pięknie małych ojczyzn, przedstawia mieszkających tam ludzi, ich duchową oraz materialną kulturę, a także wspaniałe, niebanalne krajobrazy, zabytki oraz kulinaria. Towarzysząca pięknym filmowym ujęciom lektorska opowieść wzbogaca poznawcze doznania. Na tworzoną z pasją podróżniczą relację wchodzą także przyciągające uwagę czołówki, animacje, ruchome mapy, a także uzupełniająca narrację muzyka. Całość produkcji dopełniają profesjonalnie stworzone okładki oraz nadruki na płytach. Jeśli podobają się Wam moje filmy, czerpiecie z nich wiedzę oraz inspirację i widzicie w tym, co robię, potencjał, zachęcam do nabycia dostępnych na płytach pełnych wersji, a także, co ważne, do stania się moim patronem, wspierając tym sposobem mój dalszy twórczy rozwój. Wejdź na patronite.pl/travelfan.pl. Wybierając najbardziej odpowiadającą Ci opcję wsparcia, zyskujesz także liczne patronackie przywileje. Możesz też wesprzeć mnie poprzez system PayPal. Travel Fan. Poznajmy razem świat oraz piękno naszej ojczyzny Polski. Travel Fan. Adventure starts here. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.